Witam w kolejnym odcinku serii Dragon Age Początek. Tak jak wspominałem ostatnio, długo nie czekaliście na kolejny odcinek, mam nadzieję, w którym wprowadziłem kilka zmian. Mianowicie pierwszą zmianą jest to, że przeszedłem z polskiego dubbingu na oryginalny angielski z polskimi napisami. Więc ten odcinek będzie poprowadzony właśnie w ten sposób. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. Słyszałem angielski, podkład angielski już, więc sądzę, że nie jest taki zły. Zdecydowanie w sumie nawet lepszy od polskiego. I skłaniam się, by zostać na nim, ale to będzie od was zależało. Jeśli będziecie chcieli na polskim, żebym prowadził, to wrócę do niego. Dobra, ostatnio udało nam się pozyskać elfy już. Tutaj mamy już emisariusza, Karona. Skrzynię z zaopatrzeniem od sprzymierzeńców. As you wish. Bogactwa zebrane na potrzeby wojska. Przekaż zaliczką materiały na przedmioty. Oddaj wszystkie elfie korzenie, dlatego właśnie zbieraliśmy je. Co tam jeszcze? Wszystkie grzyby głębinowe. Korzenie śmierci, może mamy tam. No i kawałki metalu. Odejść. Za to, co im oddajemy, dostajemy punkty doświadczenia. Niewiele, bo niewiele na początku, ich później będzie lepiej. Dobra, i tak jak wspominałem na koniec, na początek skłonimy się ku poznaniu naszych towarzyszy lepiej, tylko tym razem już bez przedmiotów, bez bez prezentów. You and your friends are formidable folk indeed. It's good to have you along on the road. I'm sure you'll be pleased with the good... Tak. Więc plecak kupimy, to już mamy 110 miejsc. Jeszcze gdzieś jeden będzie, maksymalnie 120 miejsc. Będziemy mogli mieć na przedmioty. I tak. Zakupimy trochę tych prezencików. 7, tak żeby 1 golda wydać na nie. Za darmo są specjalne przedmioty. Miecz motylkowy kupimy na razie. Brzydkie buty. Coś tutaj jeszcze musiałem kupić, bo to są zarówno prezenty, jak i psikusy z DLC-ka, więc zadanie jednego drastycznie nam spadnie poparcie, zadanie innego podskoczy. Tylko nie pamiętam właśnie. Jest Kunari. Pełna wersja pieśni światła chyba. I lalka Alistera. Dobra. Od razu ukończono zadanie. Ilia, i zacząłeś wybierać ubłodana psikusy, jakie spłatasz swoim towarzyszom. Kiedy wręczysz te przedmioty, wiele z nich uzyska specjalne właściwości, które będzie można potem korzystać. I na przykład właśnie tak. Stenowi jako psikus, bo to jest psikus, dajemy motylkowy miecz. Do you expect me to carry this for you? I minus 50 u niego mamy, ale dajemy mu modlitwę za zmarłych Kunari, który jest prezentem, i automatycznie My thanks. wzrasta u niego poparcie. Wrogość, choć jest plus 15. Więc damy mu jeden prezent. You have my thanks.
A, jeszcze jeden damy, You have my thanks. żeby był przychylny. No i na przykład teraz możemy mu założyć ten miecz. Jest zdecydowanie, tak myślę, lepszy, no. Ma moc tęczy, przyciąga motyle, niskie morale. Nie wiem dokładnie, co to są niskie morale, ale ma plus 12 do ataku i 1,5 do przebicia pancerza. Tak, wiem. Wygląda całkiem. Ale jak przyjrzymy się z bliska, no to widzimy, że tak, latają motylki i w ogóle nie ma moc tęczy. No nic. Leliana. Co dla Leliany mamy? Kupiłem zły prezent dla Leliany, z tego co pamiętam już. U niej mamy spore poparcie, 48, więc zaczniemy od Morrigan. U której mamy 37. I tak, Morrigan. Co Morrigan możemy dać? Gdzie są te? Modlitwa za zmarłych. Kunari, brzydkie buty. Dobra, to może jednak weźmiemy tą Leliany. Brzydkie buty jej damy. Lovely, I suppose. Tak, Leliana ma zajebisty głos w angielskiej wersji. Znaczy się jej... jakby to nazwać... Something you need? I'm sure. Słowo mi wypadło z głowy, no nie wierzę. Trudno, przypomnę sobie jakoś, ale... Właśnie, jest lutnia. Leliany jest lutnia. Wybaczcie, że tak długo mi się schodzi. That's a wonderful thought. No. I don't know what to say. I buty dają jej 6 do obrony, zmniejsza wrogość i niskie morale. Wszystkie buty dają mi niskie morale. Ale chyba zostawię jej... Chociaż... Nie. Zostawię jej te, które ma. You and your friends are forming. I'm sure. Nie wiem tylko, jaki psikus Morrigan trzeba dać, nie pamiętam. Patyk jest dla psa, pacynka szarego strażnika. Tarcza króla Marika nie, borodziówka nie, kamyczek nie, amulet wspomnień nie, rzadka antywiańska orędy nie, fereldańska nie. Chyba laska kociej pani. Chcę to od razu załatwić już i mieć z głowy. A terrible notion. Nie. You and your friends are formidable folk. I'm To co ona chce w takim razie? Mydło zapachowe nie, orlezańska maska. Zmiażdżo odporny gołąb też nie. No bez kitu, nie mam pojęcia. Kupić wszystkie? Patyki to jest na pewno nie. Past cnoty też nie. Kurde, no nie wiem. A tam, mniejsza. Kiedy indziej. Zajmiemy się teraz gadką z Morrigan. Tylko damy jej trochę prezentów, Interesting. żeby nas polubiła. Interesting. Interesting. Dobra. Duża premia do magii. Dobra. I await your command. Chciałbym o coś spytać. So, full of questions, are you?
czy Flemet naprawdę jest taka, jak się wydaje? Well, that depends, does it not? What does she seem to be? Na złośliwą starą prókwę wygląda, tak. Sometimes I do wonder the very same thing. Tell me, how much do you know of the tale? The one that the chastened still tell of my mother, to frighten them into obedience. Nawet nie wiedziałem, że takie istnieją. Ah, I see. That does explain much. I can relay what Flemeth once told me herself, and you can decide whether or not 'tis the truth, if you desire. Brzmi ciekawie. As the tale is sung by the bards, there was a time when Flemeth was young and beautiful, a fair lass in a land of barbarian men, the desire of any who saw her. Jak dawno to się działo? Many centuries before this land was even named Ferelden. The tales say that Flemeth fell in love with Osen the bard and fled the castle of her husband, the dread Lord Conabar, and that he swore vengeance for her infidelity. In truth, my mother claims that 'twas Osen who was her husband, and Conabar the jealous lord who looked on from afar. Lord Conabar approached young Osen and offered him wealth and power in exchange for his lovely wife, and Osen agreed. Sprzedał swą żonę innemu mężczyźnie? The life of a bard is a poor one, and love fades in the wake of hunger. 'Twas Flemeth who suggested the arrangement. All would have been well had Lord Conabar kept his end of the bargain. But he was a foul man who bargained with coin he did not possess. Osen was led off to a field and slain, left for dead. Flemeth spoke to the spirits and learned of the deed, and swore revenge. Porozmawiała z duchami, czy z demonami? Spirits first, and 'twas they who slew Conabar. Flemeth did not turn to the demon until much later. Lord Conabar's allies chased Flemeth, you see, chased her to the wilds, and there she hid. There she found the demon, and he made her strong. The legends all speak of the great hero Cormac, he who defeated Flemeth and her great army when she invaded the lowlands centuries later. All lies. Oczywiście, tak powiedziałaby Flemet. You would be surprised at how little my mother cares for what I or others think of her past. The truth of the matter is that there was never an invasion. As Flemeth tells it, the Chastened never raised an army under her banner, and she never fought with any warrior named Cormac. Cormac led a brutal civil war against his own people, and later claimed it was to vanquish evil that had taken root amongst the lords. Thus, he was hailed a hero. Flemeth was only attached to the legend much later. Perhaps 'twas due to the great war with the Chastened that eventually came, but Mother claims not to know how it began. Czy wierzysz w jej wersję? I do not believe everything that Flemeth claims. Oft it seems her bitterness has coloured her memories. But on the whole, yes, I believe this tale, if not all. W jaki sposób Flemet zdołała przeżyć tyle czasu? The demon within her has transformed her into something else. An abomination, perhaps some would say. I know not. I only know my mother is clever, and she is part of the wilds as it is part of her. But she is no immortal. She bleeds. A blade in her heart would kill her like any other, were it lucky enough to find her. Legenda opowiada, że Flemet miała wiele córek. You ask if I have sisters. I have asked of this myself. The stories tell of many witches of the wilds after all, not just the one, and these tales existed long before I did. Flemeth refuses to speak of other daughters, if they existed, so should I believe I am her first? I doubt that too. Dlaczego miałaby o nich nie mówić? The Chastened tell of a falling out between Flemeth and her daughters. They say that one day she hunted them all through the wilds and ate their hearts. It may be true. I have never seen another witch or heard of one. Perhaps one day Flemeth will eat my heart as well.
Drogawcy są zwykle szalonymi potworami? How often is this usually? Always? If not always, then when is it not true? There are more things in this world and the next than you or I could ever hope to understand. What Flemeth became is a mystery. I suspect, even to her. To bardzo ciekawa historia, dziękuję. Flemeth tells it with far more embellishment than I, but you are welcome. Dare I ask of your own mother? Few are abominations of legend, 'tis true, but I find myself curious nevertheless. Moja matka zginęła i to całkiem niedawno, prawdę mówiąc. Ah, then you have my sympathies for what it is worth. Which is very little, I am certain. It matters not. Let us move on. Tylko +3, ale dostaliśmy ogromną premię do magii u niej. Ma poparcie 90. I await your command. Chciałbym porozmawiać o czymś osobistym. We are in camp, so 'tis as good a time as any. Nieważne. Dobra. Prawdę mówiąc, tyle moim zdaniem wystarczy. Nie będę rozmawiał teraz ze wszystkimi. Będę po trochu rozmawiał. Dobra. Więc najwyższy czas wrócić do Ostagaru. Yes. Dobra, bierzemy Indeed. tych co zwykle. I żeby wrócić do Ostagaru, musimy się udać tutaj. Ziemię Banna Lorena. O, jak widzimy, przechodzimy obok Lothering. Na Lothering jest czaszka. I nie da się już tu wrócić, więc plaga dotarła już do Lothering. O, coś się dzieje w Denerim znowu. I bring word, sire. There are demands from the Banorn that you step down from the Regency. They are said to be gathering their forces, as are your allies. It appears it will be civil war after all, despite the Darkspawn. Pity. I also have an interesting report. There seem to be Grey Wardens who survived Ostagar. How, I don't know. But they will act against you. I have arranged for a solution, with your leave. The Antivan Crows send their regards. An assassin? Against Grey Wardens, we will need the very best, sire. And the most expensive. Just get it done. No, zabójców na nas nasyłają. Tak, Sten idzie ze swoim motylkowym mieczem. Zobaczymy, jak z nim będzie sobie radził. Jeśli gorzej, to zmienimy mu z powrotem na tamten. Przyjrzyj się nieuzbrojonemu mężczyźnie. Zaskoczony rozpoznajesz uniform Gwardii Honorowej Króla Keylana. Powracają wspomnienia. Walczyłeś u boku tego mężczyzny w Ostagarze. Przyjrzyj się strażnikom. Strażnicy mają na sobie uniformy Banna Lorena, pomniejszego lorda, niezbyt lubianego z uwagi na zmienność poglądów oraz zawieranych przymierzy. Poczekaj, aż strażnicy sobie pójdą. Co prawda mogliśmy iść z nimi walczyć, no ale po co? Z bliska twarz mężczyzny wydaje się znajoma. Pamiętasz go jako Elrika Maraigna, członka Ostagarskiej Gwardii Honorowej Keylana oraz królewskiego powiernika. Thank you.
I didn't expect the band's men to notice my escape so quickly. I tried to hide here in the woods, but there wasn't time. And now I'm a dead man. Jak to nie było czasu? You were there in Ostagar. You know how things went. For me, it was either this or die in some